Hilux to światowo najbardziej rozpoznawalny i niezniszczalny pick-up Toyoty. Obecna generacja tego auta wygląda mniej więcej tak i służy generalnie do pracy. Ale w cenniku Toyoty znajdziemy także dwie specjalne, topowe odmiany tego auta. Znajdziecie je także tutaj, obok mnie. I dzisiaj w Insiderze o nich właśnie Wam opowiem. Invincible oznacza niezwyciężony, ale w przypadku Hiluxa nazwa tej wersji oznacza także najbardziej komfortowy, bo do topowej odmiany Hila z podwójną kabiną, z napędem 4x4, z systemem wspomagania jazdy A-Track, z topowym wyposażeniem fabrycznym dodano jeszcze kilka elementów, czyniąc z tego samochodu top of the top. W wersji Invincible znajdziemy m.in. takie mocarne orurowanie umieszczone za przedziałem pasażerskim. Znajdziemy także ręcznie otwieraną i zamykaną roletę, która nam zasłania część bagażową. 18-calowe, zarezerwowane z tym wzorem dla tej wersji felgi. W standardzie także progi. Znajdziemy także nakładki plastikowe, które delikatnie poszerzają nam nadkola i wyjątkowy, zarezerwowany dla tej wersji wzór grilla. We wnętrzu wersji Invincible znajdziemy m.in. skórzaną tapicerkę, wielogłośnikowy system JBL-a czy ambientowe podświetlenie w bocznych drzwiach. Jeśli interesuje Was historia Hiluxa, zajrzyjcie do tego filmu. Z kolei wersja GX Sport to ukłon w kierunku wyczynowych Toyot, wyczynowych Hiluxów, które od lat z wielkimi sukcesami startują w rajdzie Dakar. Tym samochodem możemy bardzo szybko i bardzo pewnie pojechać po tego typu szutrowej drodze. Dlaczego? Zaraz pokażę Wam szczegóły. Zobaczcie, bardzo solidna osłona silnika. Taką samą osłonę znajdziemy także pod tylnym mostem. 17-calowe koła otrzymały uterenowione opony typu ATEC. Ale GR Sport ma nie tylko dobrze jeździć, ma też świetnie się prezentować. To nadal komfortowy Hilux. W związku z czym mamy tutaj specjalny, zarezerwowany dla tej wersji wzór grilla. Pola kierowane w czarnym kolorze klamki. Skojarzona wyłącznie z wersją GR Sport taka nakładka. Wnętrze GR Sporta obfituje w mnóstwo czerwonych akcentów. Znajdziemy je chociażby w postaci czerwonych przeszyć czy czerwonych dodatków na skórzanej tapicerce foteli, czerwonej listwie przebiegającej przez pół kokpitu tego samochodu. Nawet wskazówki zegarów są tutaj czerwone. I mnóstwo znaczków GR. Znajdziemy je tu, 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 nawet tu oraz tu. No i co? Widzicie różnicę? Dla formalności to jest auto seryjne, to przebudowane. Większy prześwit, wyżej umieszczona maska, potężne koło z terenową oponą, dużo więcej przestrzeni we wnętrzu auta. Tym samochodem bez problemu wjedziemy w teren. To sprawdźmy, ile realnie zyskujemy przestrzeni we wnętrze nadkola po przebudowie typu Arctic Track i mamy 83,5 cm. Idziemy dalej. A w tym samochodzie mamy, no zobaczmy, prawie mi miarki zabrakło, 98 cm, czyli różnica to 14,5 cm. Tutaj znajdziemy najwięcej zmian. Wycięty błotnik, założone specjalne terenowe nadkole, podniesione o 4 cm zawieszenie i te potężne koła z oponami, z bieżnikiem takim dość mocno agresywnym typu all terrain.
Sam rozstaw kół został zwiększony dzięki innemu odsadzeniu felg aż o 11 cm względem serii. Arctic Track dostał także bardzo solidne progi, po których pewnie wchodzimy do środka. Tutaj także zamontowano z przodu wyciągarkę. Wiemy, do czego służy. Do wyciągania siebie albo kolegów w trudnym terenie. Z wyposażenia dodatkowego w tym samochodzie znajdziemy na przykład snorkel. Ten element pozwala nam zasysać powietrze do silnika z góry, a nie z przodu auta. Dzięki temu możemy brodzić nawet w sporych kałużach. Firmowy gadżet, czyli chlapacz Arctic Tracka ze specjalnym mocowaniem linką, żeby w czasie jazdy w terenie nie uderzał w koło. No a jeśli prawdziwa terenówka, to musi mieć odpowiednie oświetlenie. Zobaczcie tę LEDową elektrownię za mną. Oczywiście te wszystkie LEDowe lampy odpalamy wyłącznie jadąc w terenie, poza drogami asfaltowymi. Oprócz znaczków Arctic Tracka w tym samochodzie znajdziemy także napis Steeler. To nazwa firmy, która przygotowuje tę zabudowę w polskich Toyotach. Odwiedzimy ich za chwilę i zobaczymy, jak od kuchni przygotowuje się te samochody. Tutaj cisza, spokój, ale za tymi drzwiami robota wre pełną parą. Zaraz wejdziemy na halę i pokażę Wam zgodnie z obietnicą od kuchni, jak powstają przebudowane Hiluxy. No to Paweł, tu się narobiło. Nie ma błotnika, ale to wszystko powycinane, poprzestawiane. O co tu chodzi? To nie przypadek tutaj. To nie są łatwe rzeczy. Modyfikacja Arctic Tracka, którą realizujemy, nie polega na prostym podniesieniu zawieszenia do góry, podniesieniu samochodu i wstawieniu 35 Po to, żeby się zmieściło duże koło. To miał być problem i ze skręcaniem, i z ocieraniem nad kola, i z jazdą w zakrętach szybkich. To wszystko wpływa na podniesienie środka ciężkości. No to my zrobiliśmy, to modyfikujemy go w taki sposób, że podnosimy go symbolicznie, jakieś 4 cm na standardowym zawieszeniu, bądź niestandardowym, czyli doposażanym przez nas. Dodatkowo wcinamy się do wnętrza pojazdu i przez to właśnie robimy miejsce. To jest to, tak? To, co widzisz tutaj, to jest wycinanie. Wcinamy się do wnętrza, przesuwamy punkt podparcia nadwozia na ramię do tyłu, dospawujemy, zabezpieczamy antykorozyjnie co najmniej jakościowo jak fabryka Toyoty. I proszę Ciebie, i wtedy masz możliwość. I wtedy tu się mieści koło, a tu nam się pojawia poszerzone nadkole, prawda? Tak. Tak wygląda, zobaczcie, porównanie oryginalnego koła z Hiluxa z tym większym. To jest 35 tak zwana, tak? Zamontowanym już w kompletnie opracowanej wnęce, prawda? Hilux był jednym z 3 najlepiej sprzedających się światowo pick-upów w 2022 roku. Czy wiecie, że obecnie to już 8. generacja tego modelu? Samochód sprzedawany jest od 55 lat i do dziś udało się sprzedać ponad 20 milionów Hiluxów na całym świecie. Hiluxa można kupić w 180 krajach na 6 kontynentach. Przygotowane przez Gazoo Racing wyczynowe Hiluxy wygrywały 3-krotnie Dakar w 2019, 2022 i 2023 roku. W 2020 roku sprzedano na całym świecie ponad 560 tysięcy Hiluxów. To o 100 tysięcy więcej niż w tym samym czasie sprzedano w Polsce wszystkich osobówek. To jedyna Toyota o tylu twarzach. Może być podstawowym pick-upem wyłącznie z tylnym napędem. Może być samochodem do pracy, może być bardzo dzielną terenówką, ale może też być bardzo luksusowym pick-upem, bo Hilux to marka w Toyocie sama w sobie.